Bok. Cześć. Dzisiaj przedstawiamy film na temat naszego powrotu z Polski do Chorwacji przez Czechy, Austrię i Słowenię. Tym razem będziemy mieć troszeczkę bardziej skomplikowaną podróż niż tą, w której jechaliśmy do Polski z Chorwacji, ponieważ tym razem musimy zrobić test na koronawirusa, ponieważ wymaga tego Chorwacja. Więc w kolejnej części filmu przedstawimy Wam informacje na temat testu, na temat tego, jak wjedziemy do Chorwacji i generalnie wszystkie informacje na temat przejazdu przez wcześniej wymienione kraje. Dzień wcześniej wykonaliśmy prywatnie test na koronawirusa, test PCR, za który zapłaciliśmy łącznie 800 zł. Chorwacja daje kilka możliwości wjazdu do kraju. Jedną z opcji jest 10-dniowa kwarantanna, a drugą jest wykonanie testu PCR i przedstawienie na granicy negatywnego wyniku. Odcinek autostrady Kraków-Katowice jest płatny. Na wjeździe płaci się 12 zł i na wyjeździe również 12. Nasz wyjazd rozpoczęliśmy w okolicach Rzeszowa. Jechaliśmy autostradą w kierunku Krakowa, następnie na Katowice i na czeską Ostrawę. Na czeskiej granicy nie ma kontroli policji, możecie tranzytem przejechać bez problemu. My akuratnie ze względów prywatnych musieliśmy zjechać do Ostrawy i musieliśmy mieć negatywny test na koronawirusa, który wysłaliśmy do lokalnego sanepidu. Dzień drugi wycieczki zaczynamy od pysznego hot doga na stacji Shell. Wczoraj udało nam się wjechać bez problemu do Ostrawy, do Czech. Wjechaliśmy do Ostrawy ze względów prywatnych. Jeżeli wy jedziecie tranzytem, to nie musicie mieć testu. Akuratnie my na tym jednym teście, który zrobiliśmy w Polsce, wjechaliśmy do Czech i jedziemy teraz do Chorwacji, żeby zdążyć 48 godzin od momentu pobrania wymazu wjechać na granicę chorwacką. Dzisiaj przejedziemy przez Austrię i Słowenię. Więc oglądajcie dalej i zobaczycie, czy nam się to udało i czy mieliśmy jakieś problemy. Mamy nadzieję, że nie. Niam, niam. Na czeskich autostradach od początku tego roku można kupić winiety online przez internet. W opisie tego filmu znajdziecie link. Po wyjeździe z Ostrawy kierowaliśmy się na Brno. My jedziemy 23 stycznia 2021 roku. W opisie tego filmu dodamy Wam linki w związku z obostrzeniami w danych krajach, przez które przejeżdżamy. Tam będziecie mogli sprawdzić najświeższe informacje. Jeżeli będziecie jechali w późniejszym terminie, koniecznie przeczytajcie te informacje, ponieważ one się zmieniają tak naprawdę z dnia na dzień. Bez problemu wjechaliśmy do Austrii. Na granicy stoją takie małe namioty. Pan nas zapytał, czy jedziemy tranzytem. Powiedzieliśmy, że kierujemy się tranzytem do Chorwacji i bez problemu zostaliśmy wpuszczeni. Zajęło nam to około 30 sekund, więc bardzo fajny i szybki przejazd przez granicę z Austrią. Przejechaliśmy przez Wiedeń, a następnie w kierunku Grazu. W okolicach Wiednia, jak zawsze, niezależnie od pory roku, dnia lub godziny, jest większy ruch. Czasami bywają korki, więc bądźcie na to przygotowani, że przejeżdżając przez Wiedeń nie będziecie mogli przejechać swobodnie. właśnie
właśnie przekroczyliśmy granicę ze Słowenią. Na granicy pan wyszedł z namiotu, budki i tylko nam pomachał, popatrzył na rejestrację, nawet nie sprawdzał dowodów. Ucieszeni brakiem kontroli i bezproblemowym przejazdem przez granicę ze Słowenią, ruszyliśmy w kierunku Zagrzebia. Ze względu na to, że obydwoje mamy pozwolenie na pobyt w Chorwacji, nie wypełnialiśmy wniosku wjazdowego na stronie Enter Croatia. Udało nam się wjechać do Chorwacji, akurat nie jesteśmy w tunelu. Na granicy staliśmy około 5 minut, było kilka aut przed nami. Każde auto jest kontrolowane. My akurat nie pokazaliśmy negatywny test na koronawirusa, więc nasza kontrola przeszła szybko. Pan jeszcze nas zapytał, gdzie jedziemy, ale myślę, że to było bardziej kwestii takiego dopytania, dlaczego Polka z Chorwatem jadą do Chorwacji teraz w zimie, w tej dobie pandemii koronawirusa. Więc wjechaliśmy bez problemu i wszystko przeszło szybko i sprawnie. Chorwackie autostrady nie mają systemu winietowego. Musicie zatrzymać się na bramkach, wziąć bilet, a następnie przy wyjeździe zapłacić. Na niektórych bramkach wyjazdowych możecie zapłacić sami kartą. Tam nie siedzi żaden człowiek. Jest to samoobsługowy wyjazd. Ostatnim odcinkiem naszej podróży była trasa Zagrzeb-Plocze. Jak widzicie na filmie, warunki w ostatni dzień podróży były okropne. Padał deszcz, śnieg, lód, miał wiatr, była mgła. Naprawdę były okropne warunki. Warunki pogodowe były na tyle zmienne i zaskakujące, że na autostradzie było ograniczenie do 40 km na godzinę. W takich warunkach przejazd przez tunel to odpoczynek i przyjemność. Tunel Mala Kapela jest najdłuższym tunelem w Chorwacji. Tak jak wspominałam w filmie z trasy z Chorwacji do Polski, tunel Sveti Rok zawsze może odmienić pogodę. Z jednej strony na drugą stronę można spotkać totalnie inną pogodę. Za tunelem Sveti Rok warunki tak naprawdę tylko się pogorszyły i naprawdę na tyle się źle jechało, że obydwoje byliśmy bardzo skupieni na drodze i już więcej nie nagraliśmy. Mimo tych strasznych warunków na drodze udało nam się dojechać bezpiecznie do Plocze. Jak widzicie, nagrywamy ten film już w kolejny dzień. Dzisiaj jest słońce, cieplutko, przyjemnie. Ta pogoda zmienia się tutaj bardzo szybko. Będziemy nadal nagrywać kolejne odcinki naszych przygód, wycieczki po Chorwacji. Subskrybujcie nasz kanał, skomentujcie, jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli Wam się przydał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Bok. Pa, pa!